Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwak Bricks, a dzisiaj zmotoryzuję wywrotkę, czyli zestaw 42203. Wykorzystam do tego silniki od Kady, do skrętu oczywiście serwomotor, do napędu silnik L i do wywrotki mikrosilnik. I w pierwszej kolejności zbuduję napęd, więc musimy odpiąć skrzynię oraz cały ten mechanizm wewnątrz. I to wszystko wypinamy. Belkę usztywniającą na razie też. I mamy już tutaj wszystko usunięte, ponieważ nie mamy tutaj otworu na wpięcie aksla. Jak widzicie, te koła są na takich trójeczkach tutaj zamocowane. To przesunę obie osie o jeden do tyłu. Odzyskane aksle trójeczki. Tutaj damy bloker. I to samo robimy po drugiej stronie. Na środkowej osi będzie napęd i tutaj dajemy aksla 11. Tutaj sobie odzyskujemy czerwone elementy. I mocujemy na razie koła, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No i przesunięcie tylnych osi o jeden do tyłu w ogóle nie zaburza tutaj bryły wyglądu. To czas na podpięcie silnika L. Tutaj mamy idealne miejsce, więc na chwilę odpinamy ramki. Wypinamy to usztywnienie tutaj. No i wsuwamy silnik i dajemy tutaj 4 długie piny. W ramce wypinamy te czarne i mocujemy z powrotem. I silnik mamy zamocowany, jest bardzo dobrze usztywniony. No i teraz trzeba wyprowadzić napęd. Na pewno chcę zejść tutaj z prędkości, żeby ta wywrotka nie była za szybka. Więc do silnika podpinam taką konstrukcję. Mamy tu koło 8, czyli wyjście z silnika. Tutaj mamy zejście z prędkości, koło 16. Tutaj aksla trójkę mamy wpięte od zewnątrz, tutaj od wewnątrz, no i tutaj jeszcze mamy czarny pin, który wejdzie nam w ten otwór w silniku. I to podpinamy właśnie do silnika. O, w ten sposób. Teraz na chwilę musimy wypiąć oś. Następnie podpinamy taką konstrukcję. Tutaj mamy aksla 4 i wpinamy to tutaj. Następnie podpinamy oś. Tutaj, jak widzicie, będziemy mieli drugie zejście z prędkości. I tak wygląda napęd. Teraz zobaczmy na podłodze, czy jest odpowiednia prędkość. I moim zdaniem prędkość jest idealna. No i żeby aksl od napędu nam się tutaj nie wysunął, to dajemy jeszcze belkę 7. Jednak tą belkę muszę usunąć, ponieważ potrzebuję tutaj miejsca na siłownik. I zamiast tej belki wrzucę tutaj L-kę. Tylko ona musi dochodzić maksymalnie tutaj do tego koła zębatego. Więc tutaj wpinamy pin. I jeszcze muszę dodatkowo w takim wypadku usztywnić ją. To będzie zasłonięte tutaj przez ten panel.
No i teraz podepnę siłownik. Tutaj przekładamy te mocowania na sam dół. I teraz w te otwory wsuwamy aksla 8, a na nim umieszczamy siłownik wraz z kołami zębatymi. Tutaj na wystającego aksla podpinamy kolejne koło zębate. Do mikrosilnika podpinamy koło 12. Wpinamy taki element. Oczywiście kolor nie ma znaczenia. Następnie mikrosilnik wsuwamy tutaj. I płaskimi trójeczkami mocujemy do ramy. No i czas na podpięcie silnika do skrętu, więc muszę zdjąć dach. Przeszkadza mi też ten szary aksl, więc muszę go wypiąć. I zamiast niego dam dwa krótkie, czyli trójeczki. Silnik serwo idealnie nam wchodzi tutaj w tą ramkę, ale niestety nie nachodzi nam wyjście z silnika na skręt. Ze skrętu musimy wypiąć ten biały axle pin. Nie możemy tego skrętu przesunąć kołami zębatymi 8, z tego względu, że nie ma w przypadku dwóch takich kół nie ma możliwości, żeby ten skręt był wypośrodkowany. Dlatego też użyję tutaj dwóch płaskich dwójek i w ten sposób wydłużymy tak naprawdę to ramię, za pomocą którego możemy skręcać. I teraz najlepiej od dołu wpiąć sobie aksla, żeby ten skręt wypośrodkować i silnikiem go przepchniemy i dzięki temu wepniemy się do skrętu. I skręt mamy już podpięty. Dobra, teraz trzeba silnik usztywnić. Tutaj przeciągamy kabel. Wpinamy tylną część kabiny. Następnie po obu stronach tworzymy taką konstrukcję. Używamy tych pinów, które tutaj już były. A tutaj dajemy aksla 4 i silnik mamy już usztywniony. Ponieważ dodaliśmy te dwa elementy, to musimy wypiąć jedną belkę. No i tutaj trzeba te dziury zabudować. Nie mam granatowych dwójek, więc użyję czarnych. Tutaj oczywiście musimy dać długie piny, nie krótkie. Jeszcze musimy tutaj usztywnić te elementy, więc dajemy 2/4 piny. O, i już mamy to usztywnione. No dobra, to została nam kwestia umieszczenia akumulatora. Zamierzam go umieścić tutaj, więc delikatnie będę musiał przebudować tutaj tył. Najpierw muszę wypiąć ten element.
W ramię umieszczamy ćwierć piny. Do których będzie przymocowany akumulator i spokojnie on tu na tych ćwierćpinach się naprawdę bardzo dobrze trzyma i podpiąłem już wszystkie silniki. Na pewno trzeba będzie tu zrobić jakiś porządek z tymi kablami, ale to sobie zostawię na koniec. Z tyłu wpinamy dwa długie piny, następnie dwa takie elementy i tutaj możemy podpiąć światła i mamy też dzięki temu usztywnioną tutaj ramę z tyłu, żeby ona nam się nie rozchodziła. Następnie tutaj dajemy standardowe piny oraz dwie takie belki. Jeszcze tutaj dam belkę i ona powinna nam uporządkować trochę te kable, ale też wzmocnić tutaj całą ramę. Ponieważ przesunąłem tylne osie, tutaj zrobiła nam się przerwa i widać też tutaj koła zębate, więc po jednej i po drugiej stronie wpinam dodatkowo trójeczki szare. No i cóż, pozostało nam podpięcie skrzyni. Skrzynię podpinamy na dwóch szarych pinach tutaj do tych belek. W ten sposób. I na chwilę odpinamy skrzynię, żeby podpiąć siłownik. Tutaj mamy aksla piątkę. I wpinamy skrzynię. I sprawdźmy wszystkie funkcje. Wszystko działa elegancko. Mimo że akumulator jest dosyć nietypowo umieszczony, to i palcem, i akslem możemy sobie go włączać, wyłączać. Jeśli chcemy go podładować, to wystarczy go odpiąć, wysunąć i już mamy dostęp do ładowania. Później po prostu go z powrotem tutaj umieszczamy i wpinamy na te ćwierćpiny. I jeśli chodzi o zmotoryzowanie wywrotki, to by było na tyle z mojej strony. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.